Niektórzy powiedzą, hopa, że to marketingowe gadanie, hopa, ale i hopa. Poligon nie od dzisiaj słucha swoich rajderów i wie, w jaką stronę, z jakim motoru rower chce iść. Więc naprawdę, jak widać, rower jest właśnie, to nie jest rower full enduro, że by był toporny. On jest krótki, zwrotny, odkrutny i tylny trójkąt. I jak widać, on po prostu aż mi już leci. Kurczę. Cześć i czołem. Witam Was z przejażdżki, z testu, z wycieczki to może nie, bo zwiedzać za dużo może nie będziemy, a na pewno sprawdzenia, jak jeździ nowy Siskiyou T6, który ma już kolejną odsłonę w stajni Poligona. I po tym jak zostałem zapytany, czy przeprowadzę test, oczywiście od razu się zgodziłem, ale dopiero po chwili się zorientowałem, że to jest rower z 140 mm skoku mniej więcej. I to nie jest do końca moja bajka, bo to jest rower, który ma podjeżdżać, jak i zjeżdżać. Więc zabiorę Was na podjazdy, co jest dla mnie problematyczne, bo w ogóle nie mam kondycji, ale chyba nie jestem jedyny na tym kanale, który tak uważa i który nie ma kondycji. No ale dobra, o samym rowerze. Jak już wspomniałem, to jest kolejna odsłona. W porównaniu do poprzednika, jak nawet w nazwie roweru została rama wyposażona w mocowanie UDH, czyli pod nowy już standard SRAMa, w który nie poszedł Shimano, ale to inna bajka. O, piesek. Cześć, piesku. Cześć, piesku. I konik nawet. Miniemy się. Szybciej koniem w dół niż rowerem pod górę. Ale fajny konik. Już się. Jak widać, nie tylko ja korzystam z jesiennej aury. Zwinąłem się pierwszym podjazdem. A mówienie podczas podjazdu nie jest chyba dobrym pomysłem. Jeszcze GoPro mi uciekło. I hop. No. I wracając. Względem poprzednika zostały, oprócz dodania mocowania UDH, zostało dodane zmieniona lekko geometria. Extremely annoying shift later. Ale krótki ten rower. Tu te kamery, o Jezu. GoPro mi One long angry line later. Dobra. Jedziemy na największy podjazd, chyba, który dzisiaj zaliczę. No, zobaczymy, jak ten rower podjeżdża. Tak jak wspominałem, nowa geometria, bardziej płaska główka, czyli bardziej stabilny na zjazdach, ale kąt sztycy też trochę zmieniony, więc ten rower nadal powinien się dobrze wspinać. Tutaj po liściach nawet nie widać, co jest pod nimi. A uwierzcie mi, tutaj są, bo wiem, jak to wygląda bez liści, uwierzcie, tu są niezłe korzenie. Więc tak naprawdę po półkach się wspinam. I tu od razu mogę co nieco powiedzieć o sprzęcie, że jest to najniższy model tej linii z Poligona, że jest to najniższy osprzęt. Siedzi tu Qs. Szkoda, że nie Deore, ale wtedy już cena nie byłaby na pewno taka. To mamy z przodu oczywiście 7 lat, a z tyłu 10 lat.
tuf. Więc 10-biegowy Qs, jak widać nawet na stromych podjazdach, powinien wystarczyć. Oczywiście to nie są strome, prawdziwe tereny górskie, ale ten rower przecież nie tylko kupują ludzie na góry. Dla kogo to jest rower? To jest świetny rower dla osoby wchodzącej w All Mountain albo przesiadającej się z sztywniaka. Po prostu ktoś jeździ na sztywniaku i chce zobaczyć, jak jeździ rower full suspension, jak to nie Kamil mówi. Ten rower siadł w dół. Ten rower jest stosunkowo przystępnej cenie, a pozwala na naprawdę duży upgrade. A nawet bez samego upgrade'u, jak widać, X-Fusion z połączeniem z RockShockiem spokojnie daje radę. GoPro gorzej, bo ucieka. Ale rower, o jak ładnie się zachowuje. Ja to zaraz z powrotem się wbije gdzieś pod górę. Ale rower zarówno sprawdzi się w codziennej jeździe jak zabawie, jako zabawa, jak i w wyprawach górskich. Do bike parku uważam, że go można śmiało zabrać, tylko trzeba pamiętać, że w bike parku, jak na trasę, na lżejsze, flowowe trasy, bardzo chętnie bym go zabrał. Tak w trasę stricte DH niekoniecznie bym chciał się nim wybrać. Przejedzie, poradzi sobie, ale pamiętajmy, to nie jest rower do tego. Mieliśmy śliwki ze śliwkami, a gruszki z gruszkami. Po lesie tak sobie na przejażdżkę jedzie się mięciutko. Amortyzatorów specjalnie nie utwardzałem. A właśnie, on ma blokadę skoku, po której zapomniałem. No ale cóż, jak widać, bez zablokowanego amortyzatora też się da podjechać. Skręcamy gdzieś w las, bo tam szlakami futurowymi nie będziemy się szlajać. O, tutaj hyc po mundach. I idziemy dalej. Ale fajna jesień, jeszcze pogoda w listopadzie, że bez rękawiczek. A właśnie, bez rękawiczek specjalnie, hop, bo chciałem zobaczyć, jak te grypy Linca się sprawdzają. To jest podmarka Poligona i pamiętam, że w jednym z moich prywatnych rowerów sobie specjalnie wziąłem te gripy, starszy model, bo dobrze mi się sprawdzały, a te nowe dosłownie gryzą dłoń. No pozytywnie. Tu nie czuję, żeby to miało się pośliznąć. Może mam suche jeszcze dłonie. Oczywiście przykręcane jednostronnie, ale zawsze, więc się nie obrócą same na kierownicy, ale te gripy się sprawdzają. Nie no, fajnie ten rower jedzie. Nadal mam wrażenie, że tutaj jest krótko, ale pamiętajmy, że to jest rower również do wspinaczki. Więc ten rower, żeby miał dobrze podjeżdżać, nie może mieć tutaj za dużo przestrzeni. Musi być złoty środek. A jak wiadomo, jak coś do wszystkiego, to jest do wszystkiego. Dobra, znowu wjechaliśmy na szlud. Nie podoba mi się, zaraz się wbije z powrotem w teren. Co oznacza, gdy koń parska? I teraz tak, cena jest stosunkowo przystępna, bo naprawdę w takiej cenie konkurencja nic sensownego raczej nie będzie miała. Pamiętajmy, że to jest marka ogólnoświatowa. Polygon się rozpycha na lewo i prawo we wszystkich odmianach kolarstwa. Wypuścił rower do DH. Enduro już miał wcześniej. W Enduro mam niezłe doświadczenie, bo na World Cup Series, na WS-ach
wszelkiej maści była drużyna, więc mają doświadczenie i w rowerach All Mountain to też nie jest pierwszyzna u nich. Wypuścili teraz nową serię Colossusa T, którego mam nadzieję, że też Wam za jakiś czas pokażę. Jeszcze po prostu ich fizycznie nie mamy na stanie. Jak dla mnie z poligonem największą bolączką, jak chyba na każdym testowanym poligonie, na którym jeździłem, wspominałem, jest masa. Tutaj może powiedzmy tak, że nie jest najlżejszy, bo rowery full enduro za 180 skoków potrafił już tyle ważyć, ale pamiętajmy, że to jest rower za jedną, którąś tam ceny tych wypasionych lekkich rowerów enduro. To jest rower entry level. Nie wymagajmy, że on będzie świetnie i wagowo, i cenowo. A potem się szlają po tym lesie. Nie mogę znaleźć ścieżki, którą bym chciał znaleźć. Za mało jeżdżę tak, o właśnie, trailowo. Bo to jest rower All Mountain. All Mountain teraz jest nazywanym trailem, tak? To jest rower tak naprawdę trailowy. Do szukania ścieżek i jeżdżenie po nich. Takich wąskich ścieżek, nie że takich szutrach. Nie. Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. Zawieszenie w nim od poprzednika niewiele się zmieniło. Nadal poligon propsuje, o dobre określenie, swój typ zawieszenia, co według mnie jest spoko rozwiązaniem, bo to działa. Jak widać, ktoś bez kondycji na co dzień, nie pamiętam kiedy ostatnio na analogowym rowerze musiałem coś gdzieś podjechać. Ktoś na co dzień nie podjeżdżający sobie da radę, więc tak naprawdę na nim osoba kumata może zrobić naprawdę niezłe lapsy. Cenowo jako entry level rower to jest świetny pod rozbudowę, bo ta rama jest identyczna w tym wyższym i najwyższym modelu, więc wszystkie trzy mają taką samą geometrię, taką samą ramę, co na pewno jest zaletą. O, już wiem pi razy, gdzie jestem, chociaż nie tu chciałem wyjechać. O, i teraz po piachu ciągną mnie, aha, oj, kupa, żeby nie wjechać w kupę zejdę, nie, że nie dałem rady podjechać, nie, a ja w kupę nie chciałem wjechać. Jeżeli kolarstwo górskie będzie przeżywało renesans, czy już przeżywa, jak niektórzy mówią, to ten rower może naprawdę... Oho, nie mam pojęcia, gdzie jadę. To ten rower ma możliwość zabójstwa. Rozpędzamy się, siodło do góry, powinienem zablokować amortyzator, ale nie blokuje, bo tu są korzonki i chcę miękko mieć. O, elegancko sobie radzi. Ojej, następny podjazd po żółtym piachu, znienawidzonym przez osoby, które muszą budować traile i trasy. Ono się rozsypuje, to po prostu się człowiek zakopuje, ale jesteśmy w Płaskopolsce, w Płaskopolsce, nieźle, gdzie żółte piachy chyba przeważają. Rower jest ustawiony miękko, tylko opony ma nawalone, no, na dętkach w tej cenie nie ma co innego szukać. Opony ma nawalone powietrzem. Nie wiem, ile tam mi pewnie nie kamień nawalił, ale na pewno nie żałował. Ale nawet na opony nawalone powietrzem ten rower bardzo ładnie się trzyma. Co to Maxxisy? Ja jestem ze stajni, gdzie Maxxisy są poważane i lubiane, więc uważam, że to jest dobry wybór. Nie są one na pewno najlżejsze, ale jak widać, mokre liście, jesienny klimat,
żółte piachy wszystko łykają. Więc czego chcieć więcej? Dobra. Jeszcze tu górka. I zaraz wam trochę więcej opowiem o tym jakże ciekawym rowerze. Specjalnie go wybierałem najpierw na przejażdżkę, zabrałem go najpierw na przejażdżkę, żeby od razu opowiedzieć o odczuciach z jazdy. O, i teraz nawet czuję, oczywiście jadę z pampersem pod pupą, ale ten rower, korzenie, elegancko. Aż mi znowu GoPro uciekło, ale ja się z tym boję. Oj, no teraz już muszę poprawić GoPro. Oczywiście, że pod górę. No kiedy miałoby spaść? Super. Jest fajnie. Myk w standardzie, bez czego rower enduro czy all-mountain we współczesnych czasach nie miałby prawa bytu. Hopa! Au! Prosto, patyk, twarzą. Czemu nie? Ale fajny rowerek. Ja. A! Siodło. Powiem wam, że siodło jest, wydawało mi się niewygodne. Patrzcie, przejechałem tutaj trochę, 30 km, tak, 30 km zrobiłem, pewnie. Przejechałem się trochę i siodło, kamera stuka, tak, kamera stuka. I siodło bez problemu nie boli pupa. Oczywiście z pampersem jadę, bo jak prawdziwy all-mountain, nie? Trailowym, jak zwał, tak zwał. Specjalnie jeszcze założyłem kamerę, żeby pokazać, jak napęd zawieszenia działa. Zobaczymy, kiedy to tu zgubię. Tu. Już zdarzyło mi się, jak wiecie, widzieliście na odcinkach, nieraz zgubić. Nie lubimy tego. Dobra. Ale jak widać, Qs, mimo że to jest niepoważana grupa, powiedzmy tak, bo to jest niższa grupa, działa wyśmienicie. Ani nie strzela, ani nie tyrkocze. Naprawdę jest przycisk, jest reakcja płynna, jak to w Shimano, więc szczerze nie czuję różnicy. Ja to teraz, jak przyjechałem nie czuję dużej różnicy, może przy szybkości działania, ale nie czuję dużej różnicy między Dorką a tym Qsem. Napęd 10-biegowy będzie miał grubszy łańcuch, więc teoretycznie to się przełoży na wyższą wydajność, dłużej będzie działał. To jest bardzo korzystne dla tańszych rowerów, że nie trzeba znowu inwestować zaraz w nowy napęd, ale też będzie miał wyższą masę. Kaseta 10-biegowa też powinna być bardziej user-friendly. No też będzie z niższej klasy materiałów może wykonana, ale taki materiał fizyczny będzie po prostu więcej niż przy super lajtowanych kasetach 12-biegowych, gdzie każdy gram jest zbijany. Dobra. I znowu wspinaczka. Już widzieliście tą wspinaczkę, ale to nic. Teraz bez konia podjadę. I hyc. I do góry. Milimy. Się nie zmęczyłem, niż myślałem, że się zmęczę. Może dlatego, że jest jesienna pogoda, nie ma upałów, ale ten rower naprawdę może podjechać. I tak teraz właśnie się zastanawiam. To jest chyba na tym rowerze najlepiej mi się podjeżdża ze wszystkich
fullów, na których podjeżdżałem. Na elektryku oczywiście inna bajka, ale to nie o tym, nie o tym. Chyba to naprawdę może być król wspinaczki. Tani król wspinaczki, na którym też będzie można poszaleć. Bo już czuję, że gomety powinny mi pozwolić tu chopeczki polatać, które mijamy tam za drzewkami. A przetestujemy, jak to sprawdzi się dla młodzieży. Bo jak starsi, bardziej doświadczeni kupią ten rower, to będzie tanim fullem, na którym będą mogli wybrać się na szlak do Bike Parku, czy po prostu trailowo po lesie. Tak młodsi wybiorą go ze względu na to, że jak to znajomy określił, jest praktycznie driftówka. Naprawdę wygląda jak driftówka. Ale zobaczymy, jak to będzie latało. Dobra. Cześć i czołem ze super studia ekologicznego prosto z białostockich, podlaskich lasów. Dzisiaj przed nami Siskiyou T6 rower All Mountain Enduro. To nie jest, to jest bardziej szlakowy rower trailowy, który ma 140 skoków, co jest wynikiem fajnym do wejścia w rowery full suspension, takie z prawdziwego zdarzenia, bo pamiętajmy, że nawet rowery XC mają coraz więcej skoku i te rowery będą ewoluowały, będą miały coraz więcej skoków, bo trasy są coraz trudniejsze, coraz bardziej wymagające. Te road gardeny na trasach XC potrafią być takie, że i taki rower może się na nich zatkać. Dobra, do rzeczy. Rama z poligonowskiego aluminium Aluxa. Powiem tak, że to jest nowa generacja ramy pod hak UDH, o czym już wspominałem. To nie jest ta sama rama co w poprzednikach, to jest nowa konstrukcja, wyglądająca bardzo podobnie, lekko zmieniona geometria. Rama oczywiście z towarowaną ogłówką, z linkami prowadzonymi w ramie, to już teraz jest standard. Tu trochę wystaje kablinków, ale to są kablinki, które no, muszą jakoś przejść przez ten wahacz. Niektóre ramy firmy prowadzą tutaj sobie przez środek te kable. Poligon tutaj na zewnątrz to zostawia. Nie zdarzyło mi się, żebym zaczepił o ten kabel, przynajmniej teraz w trakcie tych testów. Mamy miejsce na mocowanie, tego pewnie nie było widać wcześniej, na mocowanie napinacza, ale współczesne napędzacze już nie wymuszają na klientach to, żeby napinacz był, ale jak ktoś chce, to może mieć. Rama z mocowaniem pod bidon, mocowaniem tutaj bardziej pod jakiś saszetownik czy innego tula. Jeszcze stery nie z wprowadzonymi linkami od góry, więc poligon tutaj poza topowymi modelami zostaje trochę z tyłu, ale pamiętajmy, że to jest entry level rower, więc nawet jakby była możliwość prowadzenia linek od góry, to nadal producenci w tej cenie nie zapewniają takich raczej środków. Hamulce od Shimano nie są to może górnolotne hamulce, ale całkowicie dają radę. Bardzo fajnie, że jest porządny, solidny tutaj na chain guard, o, tego słowa szukałem, który zabezpieczy nas przed zniszczeniem ramy. Zawieszenie, jak już wspominałem, podobne do poprzednich lat, tutaj się za wiele nie zmieniło. Po co zmienić coś, co działa dobrze? Jak widać, ten rower i podjeżdża, i zjeżdża. Zaraz jeszcze go przetestuję na kopeczkach. Zawieszenie mamy niższej klasy RockShocka z przodu, X-Fusiona z tyłu. Nie jest to górnolotne, nawet za dużo pokrętów możliwości tu nie mamy, ale do entry level roweru na początek całkowicie to wystarczy. Jak widać, bardzo fajnie to działało i chyba nawet nie dobiłem dampera. Tutaj po niezłych korzonkach jechałem i nie czułem, że mnie telepało. A myślałem, że będzie telepało, bo bez duchu powietrza w oponach jest na twardo. Mamy możliwość blokady skoku. Jak widać, nie korzystałem z tego, ale jak ktoś na dojazdach czy pod górę może, to mamy taką możliwość, więc jest spoko. Malowanie jest przepiękne. Nie wiem, czy to na filmie tak będzie widać, jak to widziałem, jak kręciłem na żywo, ale te przejście z granatu niebieskiego w czarny, z srebrnym, też nie takim płaskim, gładkim napisem, a mieniącym się, nie wiem, czy to będzie widać tak na kamerze,
Przepięknie wygląda. Mocowanie dampera z przodu solidnie wykonane. Tutaj widać nawet od środka jeszcze to nie są płaskie kątowniki, tylko to wszystko jest profilowane. Coś, co znamy z rowerów, teraz się zaśmieję, gravelowych. Mamy przesunięcie tylnego trójkąta, że nie jest symetrycznie lewa, prawa strona. Tu też chodzi oczywiście o to, żeby łańcuch można było spokojnie przeprowadzać przy wyższej ilości biegów, jak i o sztywność, bo to też zwiększy nam sztywność roweru. Same koła nie leżą do najlżejszych. Pamiętajmy, to jest najtańszy model roweru, ale stoją na piastach Shimano, więc tutaj nie ma problemu z tym, że coś się będzie psuło, coś się będzie niszczyło. Obręcze od Poligona to są MT6 w wielkości 29×29 i to już we wszystkich rozmiarach, więc nawet te mniejsze rozmiary nie mają już 27,5, a wszystkie rozmiary mają 29×29, więc co jest zaletą przy dużych przeszkodach. Opony, o których już wspominałem, są gigantyczne, bo to są 29×2,4. Pamiętam, jak w rowerach downhillowych nawet 2,4 nie miałem, a nawet trochę węższe i też na tym jeździłem, śmigałem, to teraz znowu wracają opony, im szerzej, tym lepiej. Co, jak widać, ma swoją zaletę, bo to się naprawdę fajnie toczy. No może zasada z fatbike'a, że dobrze się toczy. Support w standardzie, zewnętrzne łożyska, co nam usprawnia serwis, ewentualną wymianę. To jest bardzo dużą zaletą. Tylna ośka oczywiście już w standardzie 12×148, czyli taki światowy standard wielkości osiek, piast. Krótki spornik kierownicy, oczywiście od Poligona, tak jak sama kierownica. Torba od Samoxa. Nie będę się wypowiadał, nie miałem doświadczenia z tą marką, więc nie powiem nic więcej o nie. Wygląda solidnie, 32 zęby na blacie, więc to całkowicie wystarczy do tego typu jazdy. Pedały Poligona już nie od dzisiaj testowałem. Zdarzyło mi się na nich trochę więcej już pojeździć i jestem pozytywnie zaskoczony. Wyglądają na totalne paździerze, tanie, aluminiowe, nie wiadomo skąd, po co, komu takie pedały. Jeszcze na dodatek z odblaskami na człowieku. A się trzymają świetnie. Metalowe piny, wymienne piny, więc to jest super zaleta. I to jest naprawdę pedał, który całkowicie wystarczy nawet do dłuższego upalania. Oczywiście osoby prawdziwe all mountain założą sobie i tak zatrzaskowe pedały, co mnie nie dziwi, co szanuję. Ja jeżdżę na platformowych i platformowe tutaj całkowicie wystarczą. Aha, a z tym siodłem, ja tu zachwaliłem, że siodło jest fizyka, co widać w tym modelu i mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Tak w specyfikacji widzę tutaj siodło Linka, więc chyba im się skończyły poligonowskie siodła, ale jak to dobra marka robi, nie wstawi Ci niżej, nie wstawi Wam niższego komponentu jakościowo. Więc tutaj fizyka, myślę, że po prostu poszli w markową światową sławę i no aż naprawdę chyba się zorientuje, jak wygląda dostępność tego siodełka sobie dla siebie. No ale chyba to nie pierwszy raz mówię, a później zapominam i jeżdżę na tym, co mam. Dobra, ale co ja Wam będę gadał? Czytał specyfikacje każdy sobie potrafi sam sprawdzić. Powiem Wam tak, z poligonami słyszy się, że dużo łożysk, dużo serwisu, dużo wymiany. Te zawieszenie i tak jeszcze jest prostsze od tych kolosusów wcześniejszych modeli, gdzie tam złożoność jest dużo większa. Ale pamiętajmy, że większa liczba łożysk będzie się przenosiła na lepsze rozłożenie pracy, masy, przez co te łożyska będą mniej się zużywały. Więc coś za coś. Jeszcze patrzę, zerkam na ten rower, czy coś jeszcze mogę Wam dopowiedzieć. Chyba nie. Chyba pora na testy. No co? Polatacie? To co? Idziemy polatać? Kurczę, jak dirtówka to wygląda. No nie wygląda to jak dirtówka według mnie, ale bliżej do dirtówki niż do roweru downhillowego. O, pod slopestyle bardziej. Więc naprawdę uważam to za świetną opcję dla osób, które zaczynają przygodę z full suspension i które czy to dla osób już z doświadczeniem, czy to dla brzydko mówiąc małolatów, czy to dla młodszych rowerzystów, kolarzy, którzy jeszcze nie są pewni, czy chcą pójść w all mountain, enduro, slopestyle'a czy downhill. Ten rower w bike parku myślę, że spokojnie da sobie radę. Dobra, Opa. O Jezu, opa. Oj, nie kompletnie nie taki. Opa.
Wow. Nie wiem, czy wybrałem najlepszą trasę. Ojej. Kurczę. Ty, dobrze tu leci. Tu się zatrzymałem, bo nie byłem pewny. Jak dalej z prędkością. Te chłopaczki były świeżo wyremontowane teraz. A i teraz zrobię coś, co na żadnym analogu chyba nie robiłem. Podjadę na początek trasy. Dobra. Kurczę. Jego masa nie jest przytłaczająca. Nie jest to dirtówka pod względem masy, ale kurczę, no spokojnie podjechałem, się nie sapałem. Na trasach z mniejszymi feature'ami on dosłownie płynie. O, wiem, to jest rower do flow traili. Więc jak macie single tracki, jak macie w moich parkach flow traile, to jest rower idealnie pod to. Na trasy. O, właśnie, zaraz jeszcze pojadę na kamienie. Pokażę wam, jak to działa na kamienistej trasie. Nie jestem przyzwyczajony do tej geometrii, do takiego roweru, ale na tak zwanym u nas pump tracku, jak widzicie, cudo. Kurczę, teraz się zastanawiam, na którym rowerze nie było cuda. Teraz będzie, że ja wszystkie rowery zachwalam, że gadam marketingowo jak Kamil, ale powiem wam szczerze, że chyba te wszystkie rowery we współczesnych czasach są coraz bardziej do siebie zbliżone. Zarówno pod względem geometrii, jak i wykonania. I producenci się przerzucają patentami, technologiami, feature'ami, ale baza jest stosunkowo do siebie zbliżona. Przynajmniej przy tych większych producentach, którzy zbierają doświadczenie od swoich riderów, od zawodników, ale naprawdę to czuć, że ten rower jest przemyślany i nie jest byle jaką konstrukcją. O mój Boże, i tu podjechałem. Ja w szoku. Przepraszam za ilość sapania w tym odcinku, ale na co dzień ja tutaj rowerem elektrycznym jeżdżę. Ojoj. Ojoj. O, i tu na trzęsawkę idziemy na kamienie. Wsiadłem na ten rower, miałem wrażenie, że siedzę na kozie. Krótko, wysoko, ale no, chłopak sobie bardzo ładnie poradził. Rower, no właśnie wam pokażę, nie jest ustawiony downhillowo, że lepi jak porąbany, ale nie jest źle. Odbija się, bo też ma, pamiętajmy, napompowany opony na kamień. A zawieszenie właśnie. A to zaraz powiem, jak polecę kamienie. Jak z zawieszeniem. I chodź. I hopsosa. Kurczę, jeżeli to jest najniższe zawieszenie w 2025 roku, to ja dobrze wróżę do sprzętu rowerowego. Bo to działa! Ja pamiętam jeszcze sprzed 5 lat najniższe zawieszenie to ten rower ledwo to na rowerze było trzeba walczyć, żeby się utrzymać. A tu mamy rower za 6700 zł. 7700 zł, gdzie tak naprawdę przykładowo Olins, najwyższa półka,
potrafi kosztować powyżej 10 000 złotych. Więc tutaj mamy cały rower w cenie dobrego amortyzatora, czy bardzo dobrego amortyzatora, na którym nie walczę o przeżycie, na którym jeszcze czuję, że można go przycisnąć. Kurczę, a może to opony tyle dają? O, to moje złote Maxisy przecież. No, swoją drogą, we współczesnych czasach opony też nie są najtańszym komponentem, więc fajnie dostać od razu na dzień dobry dobre opony, które no są ważne. To nie jest siodło, że w grawitacji sobie wymienisz albo i zaciśniesz zęby. To jest coś, co trzyma cię na ziemi i to od opony będzie zależało, jak będziesz, czy przeżyjesz zjazd trasy. Chciałbym wam podziękować za przeżycie przygody dzisiejszej ze mną. Przepraszam za gadanie od rzeczy. Tak to jest, kiedy człowiek sam wybiera się do lasu i chce powiedzieć jak najwięcej o sprzęcie. Zapisujcie się do newslettera, dzięki któremu dostaniecie specjalne rabaty tylko dla tych, co są w newsletterze. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, lajkach, dzwonkach i widzimy się na rowerze. Bye!